Jest takie miejsce na świecie, gdzie można nielegalnie przeprawić się do 3 krajów jednego dnia. I bynajmniej nie mam tu na myśli wsi Porajów na granicy polsko-czesko-niemieckiej. Mam na myśli amazońską dżunglę w Kolumbii, do której poleciałem, aby nielegalnie przedostać się do Peru i Brazylii. Autentycznie jestem pośrodku amazońskiej dżungli u wybrzeży rzeki Amazonki, czyli najdłuższej i największej rzeki świata. Zamierzam nielegalnie przepłynąć do Peru i także do Brazylii. Teoretycznie powinien być normalny port, w którym ci Straż Graniczna stempluje stempelki, ale nie. Tutaj po prostu trzeba sobie znaleźć na własną rękę łódeczkę, która na nielegalu zabierze cię do innego kraju. Czytałem wiele na temat tej miejscowości przed wyjazdem i to, co przeczytałem, nie napawało optymizmem. W zasadzie na wszelakich forach i informacje są przedstawiane w dosyć niekorzystnym świetle, że jest to miasto brudne, śmierdzące, niebezpieczne, że kradą na ulicach, a tymczasem moje pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne. Jest mnóstwo zieleni, piękny jakiś różowy budynek, jest to biblioteka i muzeum etnograficzne. Te drzewa, ta zieleń, prawie na każdym skrzyżowaniu jest policja. Pierwsze wrażenia nie są złe, oczywiście, jak się wejdzie w głąb i zaraz to zrobimy. Sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej. Klimat równikowo-tropikalny. Jesteśmy w samym środku amazońskiej dżungli. Wilgotność jest ogromna, więc temperatura odczuwalna jest po prostu bardzo wysoka. Między 35 a 40. Ja już powoli robię się mokry. Nie no, w ogóle zobaczcie, jakie to są te ptaki. Nowiutka kostka brukowa, nowiutkie sklepy, nowiutkie witryny. Widać, że to miasto tętni życiem. To miejsce leży na skrzyżowaniu tych 3 krajów. Podejrzewam, że jest też jakimś centrum handlowym, typowym takim jednym wielkim miejskim bazarem. Zapewne niektóre rzeczy są tańsze w jednym kraju, a niektóre inne rzeczy w innym kraju. I po prostu tętni handel międzynarodowy. Drobny, niedrobny, ale tętni. Wszedłem nieco w głąb, zdecydowanie troszeczkę brudniej. Zwyczajne, spokojne, tropikalne, południowoamerykańskie miasteczko ze swoim zwariowanym południowoamerykańskim chaosem. Ma to jakiś sens, wieszanie tych śmieci do wyrzucenia na słupach. Nie rozgrabią tego zwierzęta. Mnóstwo jest w tym mieście sklepów, sklepików, sklepiczków. Totalne poplątanie z pomieszaniem. Zobaczymy, jak będzie po stronie Peru, jak przepłyniemy na drugą stronę. Spodziewam się sporego kontrastu. Typowa uroda peruwiańska jest zupełnie inna niż typowa uroda kolumbijska. Typowa uroda peruwiańska, no to są raczej ludzie niscy, z charakterystyczną urodą twarzy. Tradycyjnie wszystko jest zakratowane, to już jest standard na kolumbijskiej prowincji, czy także w większości dzielnic dużych miast, które są mniej bezpieczne niż te, powiedzmy, luksusowe i wybrane dzielnice. Hola amiga, ¿dónde tengo que ir para traer un barco a Peru? Camilo, Más derecho hay un concesionario de motos llamado Yamaha, ¿no? Ajá. Acá. Sí, acá. Sí. Si tú te coges aquí esta avenida de allá y coges la vía recta, Okej. entonces llegas hasta allá. Okej, gracias. No dobra, już wiem, jak dotrzeć do tego mini porciku, gdzie można wynająć prywatną łódkę, żeby przepłynąć do Peru. Jestem podekscytowany. Peru to jest mój drugi ulubiony kraj w Ameryce Południowej. Bardzo lubię tą kuchnię. Bardzo fajni ludzie, chociaż zdecydowanie bardziej spokojni niż w Kolumbii. Nie są tacy temperamentni, tańczący i chyba jest trochę bezpieczniej, no ale generalnie jest to spokojniejszy kraj. Powiem wam, że Kolumbia ma bardzo wiele wspólnego z Polską pod jednym względem. Na jednym skrzyżowaniu potrafią być 3 apteki. Tylko że one się nazywają tutaj drogerias, czyli po prostu drogerie. Tylko one mają dział apteczny i dział drogeryjny. I to są tak ogromne i bogate sieci, że one potrafią mieć, kurczę, 3 drogerie tej samej firmy na przestrzeni 100 metrów. Że oni zarabiają na siebie? I tu wam zdradzę mały sekret. Akurat jestem w trakcie rozmów. One są bardzo długie i bardzo ciężkie i bardzo długo trwają z 2 sieciami aptek kolumbijskich, aby wprowadzić nasze polskie suplementy. To by był dopiero paradoks. Oni eksportują do nas produkty, które nas strują, a my byśmy eksportowali nasze polskie suplementy, które poprawiają ich zdrowie. No cóż, taka nie do końca uczciwa wymiana. Tu jest jedna drogeria. Przechodzimy na drugą stronę skrzyżowania. Tu jest druga drogeria. Jest trzecia drogeria. Hola. Chciałem powiedzieć, że w takim parku najczęściej siedzą kolesie z tymi saszetkami, z których sprzedają różne nielegalne substancje. Jest ich tu sporo takich typków, ale jest też sporo policji. Stoją tam, się chowają pod drzewami. Dosyć już tej Kolumbii. Najwyższa pora szukać drogi do Peru. Hola amiga, tengo una pregunta. ¿Dónde están los barcos para ir a Peru? a derecho. ¿A derecho? Y ahí está por ahí. Okej, gracias, muchas gracias. No to idziemy tam. Wymieniłem trochę kolumbijskich pesos na brazylijskie reale. Lepiej jest płacić realami. Oni oczywiście wydadzą ci z kolumbijskim peso, ale przelicznik będzie jakieś 30% gorszy, więc zawsze lepiej jest wymienić. A kantorów jest tutaj jak mrówków, jak to się mówi. Jeden przy drugim. I ta ulica jest dużo bardziej
ruchliwa już. Tu pewnie kwitnie tak zwany handel mrówkowy. Mrówki to były takie osoby, które trudniły się przechodzeniem przez granicę w tą i z powrotem i przenoszeniem towarów. Legalnie bądź nielegalnie, w zależności od limitów na dany towar. O, widzę rzekę, widzę rzekę. Są mini knajpki, mini sklepiki, więc zjeść i napić się piwa jest wszędzie gdzie. No, znalazłem jakiś urokliwy bazarek z Matką Boską w samym środku, więc błogosławione. Wygląda to fajnie, chociaż nie pachnie fajnie. O nie, już teraz pachnie ładnie, z kuchni. O, teraz w wydziale rybnym na pewno będzie pachnieć ładnie. Chciałem gdzieś się przebrać, bo moja koszulka była taka, że już mogłem z niej wyciskać. Przypomina to trochę mi scenerię małych miasteczek Boliwii, tylko że jest dużo bardziej wilgotno. Mini porcik, mini porcik, faktycznie taki mocno czarnorynkowy. Wydaje mi się, że ten odcinek powinien mieć tytuł Gość idzie przez bazar. Sí, 15? Normalmente es 5. 5 vale 10, te dejo en 10, te llevo. O, 15? Okej, vamos. Nie będę się mocno targował. Kosztuje to 13 zł. Fajne klimaty. Esta tuya? Upopa. O, jednak nie będę miał win. Nie mam zielonego pojęcia, jak on stąd wypłynie, nie? Musi się odpychać silnikiem od tej łódki, a tutaj obok mamy kolejną, jak zabawa w przepychanki. One oczywiście są te łodzie przywiązane, więc nawet jak on je przepchnie, to ona nie odpłynie, tylko po prostu przesunie się rufą. To nie jest jeszcze rzeka Amazonka, ale sama woda, już jestem podekscytowany. Potrójna granica na wodzie. Tam jest Peru, tam jest Kolumbia i tam jest Brazylia. Jest policja. I to wygląda na policję peruwiańską. Oho, ciekawe, czy cokolwiek kontrolują. Boże, jaki to musi przemyt kwitnąć. Znaczy przemyt, no kontrabanda w zasadzie, handel kontrabandą. Przemyca się chyba nielegalne substancje tylko. No i pierwsze kroki na ziemię peruwiańską. Dosyć biednie i spokojnie. Co by nie powiedzieć o takich miejscach, na pewno to nie ma wyścigu szczurów. Ale nawet w takich miejscach tam wiszą reklamy z plakatami wyborczymi. Tutaj idziemy w głąb, poeksplorować, co tu można zastać, jak tu ludzie żyją, bo to jest, kurczę, tak oddalone od wszelkiej cywilizacji w Peru, że jak się zastanawiam właśnie, jak tu ludzie żyją i dlaczego tutaj. Mamy gości grających w piłę, a tam z tyłu widzicie dyskoteka. Tu pewnie czasami się odbywają imprezy, ale jak widzę, jest przysłowiowo i dosłownie zabite dachami. Ale wygląda na dosyć zadbane, więc coś tu się pewnie weekendami dzieje. Mamy i myjnie dla motobajków. Widać, że co kraj to obyczaj. Tutaj te tuk-tuki tak zwane, czyli takie mototaksi, one się zdecydowanie różnią od tego, co jest po stronie kolumbijskiej. Po stronie kolumbijskiej one przypominają tuk-tuki, a przepłynęliśmy tylko 200 metrów. No może nie, no przepłynęliśmy z kilometr. Okay. Kurczę, jaki spokój, cisza. No ale plakaty powywieszane na domach na konkretną partię, jak wszędzie. Kurde, ale dom. Jak oni tu mieszkają bez okien? Jest i policja, też już inne mundury. Widzą, że nie stąd, ale nie zaczepiają, nie? W teorii, i podejrzewam, że w praktyce też, każde zatrzymanie i wylegitymowanie przez policję mogłoby skutkować aresztowaniem za nielegalne przekroczenie granicy. Jeżeli by na przykład chcieli wyciągnąć łapówkę, albo jeżeli chcieliby wyegzekwować prawo takie, jakie jest. Ja jestem na terenie Peru, bez wizy, bez pieczątki. Oczywiście polscy obywatele nie muszą mieć wizy do Peru, ale muszą przejść kontrolę graniczną, muszą zostać wpuszczeni do Peru. Pierwszy sklep z ubraniami, z tym, który udało się spotkać po drodze, dopiero po jakichś 20 minutach chodzenia. No, stan tych budowli tutaj naprawdę jest przełamający niektórych. Jest też jakiś tutaj guest house, hospedaje Zafira, jeżeli chciałby ktoś zostać. Idę już przez to miasteczko jakieś 1,5 kilometra i to jest pierwszy. O! A z przodu widzę drugi, jest hotel jakiś. Przy każdym domu, nawet w takiej ruderze, wiszą flagi. Nie wiem, czy to nie jest związane z jakimś świętem, czy tak po prostu tutaj jest, że jest taki lokalny patriotyzm, że oni zaznaczają, że to już jest Peru. Tutaj mamy jakiś grill, ale nie działa, pusty jest. Allá también, esa es la famosa Tres Fronteras, mira. Hasta que año. Acá, hasta 1928, pues, 1928. 28. 28. 1228. 1928.
1900. Ok. El Tratado de Salón me escucha. Sí, ok. So, 100, Este es Perú. 100 años. Más falta 3. Ok. Falta ya no hay nada. Ok. Eso está reclamando Colombia, pues. Imaginariamente. Llegas hasta la curva donde se encontró, Ujú. para allá es Brasil, el hospital. Toda esta isla es de 3 países, pues es triple frontera. ¿Y tú naciste acá? Pero, ¿Tú naciste acá en este? sí, no, sí. Pero escucha, pues, toda esta isla no es de Colombia, son de los 3 países. Ajá. El agua llega hasta atrás, en mes de marzo, llega hasta atrás, y aquí. El agua llega hasta acá, en marzo, abril. Tu wychodzi na to, że te schody, po których w tym momencie wchodzą do knajpy, one jeszcze 97 lat temu były Kolumbią, bo rzeka dochodziła aż do tego momentu. Jest to dosyć ciekawa historia. Było tak, że woda dochodziła tak, że jeden dom był w Brazylii, jeden w Kolumbii, jeden w Peru. Historia tego miejsca jest dosyć skomplikowana i pewnie identyfikacja narodowościowa tych ludzi także. Tu mamy taką knajpkę dosyć pustawą, ale z ładnym widokiem na zieleń i naturę. Boże, jakie tu są ceny. 30% tego, co się płaci w Medellin. Lomo saltado, takie jedno z moich ulubionych dań peruwiańskich. 22 sole, czyli to jest około 22 zł. No, potrafi kosztować 70 w Medellin. Soki ze świeżych owoców po 6 zł. No nie, no powiedzmy tak z 40-50% cen statystycznych w dużych miastach Kolumbii. Zobaczcie, jak tutaj jest gorąco. Nie dość, że cały czas cieknie mi po czole i po twarzy, to ten mikrofon był schowany pod koszulą i to jest ta, nie wiem jak to się nazywa, zabezpieczenie przed wiatrem, żeby nie szumiło w mikrofonie. To jest całe mokre, że mogę z tego wyciskać. To jest właśnie amazoński klimat. Nie dla nas, Poliaków. Jesteśmy po środku totalnie niczego, ale Robert jest wszędzie. Rozmawiałem z kelnerką i dowiedziałem się, jak to mniej więcej tutaj wygląda. To wygląda tak, że granica się przekracza nielegalnie i można by w zasadzie pójść w głąb kraju. Znaczy w zasadzie teraz w tym momencie zobaczcie, jak to wygląda na mapie. To jest wyspa już leżąca w granicach Peru. No ale można by się przedostać łódką znowu dalej i pójść w głąb Peru, tylko że tak naprawdę nic tu nie ma. Jesteśmy pośrodku dżungli amazońskiej. Jedyną możliwą drogą jest popłynięcie w zasadzie stąd do najbliższego dużego miasta, którym jest Iquitos. W Peru jest dosyć znanym miastem właśnie głównie z ayahuaski. To jest głównie stolica, jeżeli ktoś chciałby skorzystać z ayahuaski u źródła, że tak powiem, to właśnie powinien się udać do Iquitos. Można to zrobić w wielu miejscach na świecie, w wielu miejscach Peru, ale ayahuaska się wywodzi i szamani właśnie stamtąd. Podejrzewam, że rejs statkiem czy łodzią jakąś w tamtą stronę to zajmuje co najmniej kilka dni. To są ogromne połacie ziemi, więc ludzie, którzy tutaj mieszkają, raczej zdecydowali się tutaj mieszkać z jakichś powodów ekonomicznych albo dziedzicznych. Kończąc ten wątek imigracyjny w Peru, jeżeli chciałbym zalegalizować swój pobyt w Peru, tutaj podobno gdzieś jest jakiś mały domek i tam powinienem iść i uzyskać pieczątkę w paszporcie i wtedy jestem legalnie na terenie Peru i mogę się udawać w głąb. Ale tak naprawdę, jeżeli bym chciał, to mogę się udawać bez tej pieczątki i mogę być na terenie Peru nielegalnie. A to chyba mamy już siestę, bo to wygląda jak knajpa, która funkcjonuje i chyba tędy przechodziłem i funkcjonowała, ktoś tu siedział, a teraz jest już pozamykane. I tu nawet jest chyba woda do jakoś do mycia rąk czy czegoś. Są knajpy o wszelakim standardzie do wyboru. Ja byłem w najlepszej, która podobno tutaj jest i tak wszystko było naprawdę dużo tańsze niż w dużych miastach Kolumbii. Pescado? Pescado. Pescado. Ah, ¿y cuánto cuesta esto? Vale esto. Sí. ¿Quieres comprar? Sí, pero ¿cuánto cuesta para comer? Con arroz, frijol. Sí, sí. ¿Cuánto? Vale 10. 10 soles? Ah, ok. Sí. Ok, 10 gracias. reales. Okej, gracias. pesos. Muchas gracias. Ven. Taka świeża ryba złapana w tej czystej rzece z ryżem i z jakimś kawałem warzywka. 10 zł. To jest stacja benzynowa. W butelkach sprzedają benzynę. Hola, me gustaría ir a Brasil. Sí? Este? Teraz taka porządniejsza. Nie mogą wypchnąć tej łódki, zobaczcie. Muszą kurde we trzech. Tylko nie zostawcie mnie samego na niej. Z Kolumbii do Peru za 15 zeta. Niecałe, no bo to razy 0,95. Do 14 powiedzmy. Z Peru do Brazylii to niecałą dyszkę. Za chwilę będę w Brazylii i jestem tym mega podekscytowany, bo nigdy nie byłem w Brazylii. Nowy kraj. No może nie będzie jako kraj zwiedzony, ale jednak postawię nogę na
brazylijskiej ziemi. Czekam na ten kraj, planuję go odwiedzić chyba w lutym, może na karnawał, ale plany są planami. Właśnie w tym momencie, w którym nagrywam to wideo, powinienem być w Wenezueli. Ale niestety, po pierwsze, porywają obcokrajowców w Wenezueli, żeby mieć karty przetargowe w swojej wirtualnej wojnie ze Stanami. Ja prawdopodobnie i tak bym poleciał, ale linie lotnicze odwołały mi lot. Tylko w jedną stronę. W drugą stronę już miałem innymi liniami. No i niestety ten straciłem. Więc już stwierdziłem, może to jest jakiś znak opatrzności. Tym razem ta Wenezuela niech poczeka. Niech przynajmniej odpłyną te okręty marynarki wojennej USA. Tam nie są niebezpieczne dzielnice i ludzie i złodzieje. Tam jest niebezpieczna policja, straż graniczna i wszyscy, którzy pracują dla rządu. Zobaczcie, jak obecnie wygląda pogoda. Ja płynę dosłownie po granicy. W Kolumbii prawdopodobnie pada, a w Brazylii jaśniutko, słoneczko. Brazil! No dobra, jeszcze nie jestem na lądzie, ale zaraz będę. Zaczynałem to wideo z dosyć mocno obniżonym nastrojem. Może później wam powiem dlaczego. Nie mogłem się rozkręcić, ale teraz jak wchodzę do nowego kraju, znowu jak małe dziecko. Uwaga, uwaga! Brazil, Brazil! Dotknąłem nowej ziemi. Nie będę całował jej jak Kwaśniewski, udając papieża. Jak się podróżuje i taki kraj jest tak odległy, to jest fajne, że jest możliwość na przykład sobie przepłynąć 15 minut przez taką rzekę i znaleźć się w nowym kraju. Nielegalnie. Ale co z tego? Zobaczymy, jak to będzie językowo. Wydaje mi się, że oni i tak mówią po hiszpańsku, bo mieszkają w mieście graniczącym. Jeżeli oni mieszkają obok siebie całe życie, to nauczenie się z hiszpańskiego, portugalskiego to tak jakby się nauczyć polskiego, słowacki. Podejrzewam, że w rok byśmy dali radę, jeżeli byśmy się uparli. Chyba chcę się napić piwa po stronie brazylijskiej. Pero, ¿tienes una cerveza brasileña? ¿De Brasil? ¿Cerveza local? Ah, sí. Sí, esa pequeña es suficiente, ¿sí? ¿Esto es una cerveza de Brasil? Brasil. Ah, okej, Brazylia. Takie malutkie piwko jest idealne do schłodzenia się. I nie daje dużej jawki alkoholu, bo nie to jest moją intencją dzisiaj. Ale jednak się pomyliłem. Gość mówił typowo po portugalsku. I ciężko mi było zrozumieć. No, mi jest ciężko zrozumieć często hiszpański, bo oni tak seplenią w różnych regionach, a co dopiero jeszcze portugalski. Supermarket lokalny. To jest ciekawe. U nas w Polsce nigdy w życiu te sklepiczki by się naprzeciwko jakiegoś Lidla albo Biedronki nigdy nie utrzymały, bo po prostu nie mają takiej siły nabywczej i nie są w stanie kupić tak tanio produktów. Jednak rynki rządzą się swoimi prawami. I zaczyna padać. Mam nadzieję, że się nie rozkręci. I chyba znalazłem jakąś imprezę. To się tak wydaje, może jak się słyszy z daleka, ale generalnie tutaj muzyka jest wszechobecna. Jestem na jakiejś ulicy Barowej, ale nie chcę pić piwska. Chciałbym spróbować dwóch rzeczy. Acai to są owoce jagodowe, które są właśnie z tego rejonu tutaj, z północnej Amazonii. No i chciałbym spróbować caipirini, czyli takiego typowego trunku brazylijskiego, najbardziej popularnego. ¿Puedo tomar caipirinha algo? Wszędzie tylko piwo, nie wiem o co dochodzi. Amigo, ¿dónde puedo tomar caipirinha o comer acai? En la frontera, ¿so? A la frontera. Aquí ¿Sabes no dónde venden puedo solo comprar cerveza. acai? Solo en la frontera. Aquí vende solo cerveza. Ok, gracias. Sí. ¿A dónde es? La frontera. Sí, allá. Frontera. Frontera Colombia-Brasil. Sí, Frontera. sí. Ahí. Ahí? Okej, Na frontera. gracias. To wam akurat powiem jest dosyć zaskakujące, że w Kolumbii i akurat już widzę, że w Brazylii jest bardzo dużo sex shopów. Jestem z Warszawy, więc po prostu u nas są takie ulice, gdzie te sex shopy się mieszczą, a w Kolumbii jest ich mnóstwo, są po prostu rozsiane po całych miastach. I tutaj widzę, w Brazylii też, i w Letici, w Kolumbii też widziałem. No i zaczyna padać. Ulice południowoamerykańskich miast momentalnie pustoszeją, a oni się generalnie boją deszczu. A dla mnie ten deszczyk przy takiej pogodzie tutaj to jest wręcz zbawienie. Patrzcie w ogóle, jakie to są ceny, nie? Taki wiatrak, wentylator w zasadzie, bez żadnej klimy, kosztuje 470 reali, czyli 450 zł. Wow, dużo. No ale oni to muszą importować zapewne samolotami, które lądują wyłącznie na tym lotnisku tutaj w tym mieście Tabatinga albo w mieście Leticia i przewożą między krajami, bo inaczej się nie da, nie? Największe sławy brazylijskie. Ronaldinho, Pele, Ayrton Senna, Ronaldo. Tego tenisisty nie znam i tego pierwszego też nie znam. Wracając do tematów imigracyjnych, wydaje mi się, że tu jest tak samo. W
Tylko że tutaj jesteśmy już w dużym mieście i tak naprawdę tutaj jest granica lądowa z Kolumbią. Więc tutaj może przejść na piechotę każdy. Nie trzeba przeprawiać się na dziko wynajętą łódką przez Amazonkę. I w zasadzie nie masz żadnych kontroli. Prawdopodobnie funkcjonuje to tak samo jak w Peru, czyli trzeba znaleźć na własną rękę urząd imigracyjny, jeżeli nie chcesz iść do więzienia za nielegalne przekroczenie granicy. Zobaczcie znowu na mapę, jak daleko jest najbliższe duże miasto. Najbliższe duże miasto z połączeniem lotniczym to jest Manaus. I zobaczcie, jak jest położone to miasto w samym środku brazylijskiej Amazonii. To przechodzi ludzkie pojęcie, jak te odległości są ogromne. Więc tak naprawdę, jeżeli ktoś chciałby się schować, to tutaj się schowa bez problemu. Wcale do tego nie namawiam, ale widzę, że praktyka pokazuje różne możliwości. To, co jest tutaj też istotne, nie ma czegoś takiego jak u nas w Europie, w Unii Europejskiej, strefa Schengen, że możesz sobie swobodnie przejechać z Polski do Czech i do Niemiec w ciągu jednego dnia, jeżeli jesteś w tej polskiej wsi, o której wspominałem w intro, bo tam to robisz po prostu legalnie. Czasami nawet nie sprawdzają twojego dowodu, jak wsiadasz do samolotu. Tutaj tak się nie da. W praktyce się da, ale legalnie się nie da. Więc tutaj nie sądzę, że mógłbym wynająć sobie jakiś dobry hotel po tej stronie brazylijskiej, jeżeli bym się nie zameldował w urzędzie imigracyjnym. Te gorsze, płatne za gotówkę, motele i hosteliki, na pewno bez żadnego problemu. Cały czas pada deszcz, ale ja się nie poddaję. Mi on w ogóle nie przeszkadza. Sytuacja wygląda następująco, że czekam już 1,5 godziny, aż przestanie padać i cały czas nie przestaje. I według prognoz cały czas przesuwają koniec burzy o jakieś 20 minut później. Ach, co za pech. Nie da się znaleźć kamery idealnej. Ta kamera ma dużo lepszy obraz niż GoPro moje stare, w którym były kręcone poprzednie filmy w zeszłym roku i w którym wyglądam jak stary pijany dziad, bo taki obraz daje. Tą kamerą można kręcić wszystko, można kręcić życie nocne, ma piękny obraz, ale niestety nie jest wodoodporna. Więc podejrzewam, że ta wędrówka w tej ulewie skończyłaby się po jakichś 5 minutach, więc czekam dalej. Niestety padać nie przestaje, ale zobaczcie, co znalazłem za rogiem. To, czego szukałem, czyli acai. Muszę się tam przedostać. Marian. Tu jest takie jakby luksusowo. Orientación? Ty, todo. Prawdziwe mrożone acai. To jest czysty mrożony owoc jagodowy. A owoce jagodowe są na szczycie każdej piramidy żywieniowej na świecie. Jak zmokła kura, dotarł do baru, że można wypić caipirinę. Hay caipirinhas acá? Okej. Una, por favor. Punkt drugi z brazylijskiej listy jest spełniony. Typowy brazylijski trunek. Taki delikatny, żeby nie był za mocny, ale jest taki mocno orzeźwiający. Troszeczkę inaczej smakuje niż mojito, ale nawalili to mnóstwo cukru, więc to ma akurat wspólnego z mojito. I w tym właśnie momencie zapada już zmrok, a ja dochodzę, zamykając to kółko z powrotem do granicy brazylijsko-kolumbijskiej. Dla wszystkich osób, które dotrwały do tego momentu, chciałem powiedzieć jedną rzecz. Akurat zostawiłem to na koniec, bo chcę to powiedzieć osobom tylko tym, które docierają ze mną do końca, bo to jest większe prawdopodobieństwo, że mnie lubicie i was nie wkurzą takie moje przesłania. W tym odcinku nie będzie żadnej reklamy. Ten odcinek był dosyć trudny do zrealizowania. Ciężko mi się było w nim rozkręcić. Wczoraj po południu dostałem informację, że mój kolega z Polski odebrał sobie życie. Kolega, z którym się widziałem tydzień przed wyjazdem. Ciężko jest to nawet skomentować. Chciałbym powiedzieć tylko jedną rzecz. Jeżeli masz problem, jeżeli jest ci z czym ciężko, porozmawiaj z kimś. Każdy z twoich przyjaciół zdecydowanie wolałby, żebyś mu się wypłakał w ramię, żebyś mu nawet obsmarkał to ramię, niż żeby miałeś na twój pogrzeb za 2 tygodnie. A jeżeli ty masz jakiegoś kumpla, który wie, że ma problem, ustalcie sobie jakiś kod między sobą, bo każdy kumpel może do ciebie napisać, co słychać, ale to, co słychać, czasami za tym, co słychać, takie jak pierdyliard osób wysyła ci, co słychać, za tym, co słychać, może się kryć coś dużo bardziej głębokiego i problematycznego. Ustalcie sobie na przykład kod, czy masz dla mnie 2 minuty. I wtedy będziesz wiedział, że jeżeli twój kumpel napisał do ciebie, czy masz dla mnie 2 minuty, masz mieć te 2 minuty wtedy. Bo ja w tym momencie nie wiem, ile czasu mi zajmie pozbycie się wrażenia, że mogłem zrobić więcej. A jeżeli ty możesz zrobić coś więcej dla kogoś, dla swojego kumpla, albo ty masz problem, porozmawiaj z kimś, bo jest niestety ta łatka faceta, który ma być twardy, ma zawsze mówić, że wszystko jest okej. Nie róbcie tego. Te czasy się skończyły, nie żyjemy w PRL-u. Jeżeli masz problem, najgorszą możliwą decyzją, jaką możesz zrobić, jest po prostu zrezygnowanie. I na tym chciałbym zakończyć. Może nie powinienem mówić takich rzeczy na YouTubie podróżniczym, który z zasady jest kanałem rozrywkowym, ale jeżeli chociaż przynajmniej jednej osobie
będzie to w stanie pomóc spróbować jeszcze raz, ostatni raz, to ja będę z tego zadowolony. A ty, Igor, spoczywaj w pokoju. Do zobaczenia.